21 w niedzielę ogłoszono, że wybory wygrał bezbożny Rafał. Ja zacząłem się gorliwie modlić i wymodliłem zwycięstwo Karola Nawrockiego. Tak więc jesteście mi winni ofiarę. Co łaska, ale nie mniej niż 100 złotych. Jeśli nie macie, to pożyczcie od kogoś, a oddacie po rencie. Przyjmuję płatności kartą, gotówką i blikiem. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Cześć, witam Was. Moi drodzy, tak obiecałem, dzisiaj powiem parę słów o tych wałkach, delikatnie rzecz ujmując, jak to nazywa ten pisowski przewodniczący Komisji Wyborczej, anomalie. Dla mnie to nie są anomalie. Dla mnie to jest kradzież, jawna kradzież głosów obywateli, przepisywania tych głosów osobie, która na nie nie zasłużyła. A anomalią to może być, jeśli przez jeden dzień Kaszczyński powstrzyma się przed zaszczaniem swoich spodni. To może być anomalia, ale nie kradzież głosów, nie przepisywanie głosów komuś, kto ich nie powinien dostać. Bo to były jawne wałki, są jawne wałki nad urnami. I ten prezydent, elekt z wątpliwym mandatem, bo okazuje się, że w wielu komisjach wyborczych głosy na Trzaskowskiego, które stanowiły większość, przypisywano właśnie Alfonsowi, co jest już jawnym skurwysyństwem. I tutaj dzisiaj też nie będę przebierał w słowach, bo powiem Wam, że te pieprzone sukinsyny kradli wszystko za swoich rządów. Okradali nas ze wszystkiego. Mało im tego. Wybory, jakie by nie były, ta nasza kulawa polska demokracja, jaka by nie była, ale jest to święto, święto Polaków, święto obywateli, święto demokracji, jakiej by nie była. I te skurwysyny nawet z tego nas okradli. A wybory prezydenckie to nie jakiś konkurs na najfajniejszą krowę w Pcimiu. To są wybory. To jest decyzja, głos Polaków. I wszystkie protokoły powinny natychmiast pójść pod kontrolę. Wszystkie głosy powinny być ponownie przeliczone. Nie ma czegoś takiego, że jak tylko w samym Krakowie przypisano Alfonsowi ponad 1000 głosów, to się po prostu w głowie nie mieści. Tych komisji było kilka, chyba 10 000. I niech w każdej komisji zrobią jakiś mały przekręt. Powiem wam, że no brak słów na skurwysyństwo, które pisowcy odwalili. I nie docierają do mnie ich tłumaczenia, że to nie miało wpływu na wyniki wyborów. Ja jestem pewien, jestem przekonany, że to cholernie miało wpływ na wyniki wyborów. I o tym dzisiaj właśnie będę mówił. I powiem wam, niemal przekonany, że wyniki wyborów były tak zmanipulowane, tak zrobione, że to się w głowie nie mieści. Zresztą chyba każdy z nas zna naturę Kaczyńskiego, Nawrockiego i całej tego planktonu pisowskiego. To są nikczemni, zdolni do każdej podłości gady. I tutaj też przewodniczący Marciniak i połowa PKW to ludzie sprzyjający PiS. Jak to opowiadał Stalin, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Na wschodzie Polski były komisje w 90% obsadzone przez ludzi PiS. Przecież bez problemu mogli sfałszować głosy i przede wszystkim protokoły. Po 20 godzinach ciężkiej pracy ludzie z komisji, padający ze zmęczenia, w pośpiechu podpisywali protokoły, nie czytając ich treści. Sztab Rafała Trzaskowskiego powinien złożyć, i to jak najszybciej, do Sądu Najwyższego, nie do tej nielegalnej
protesty wyborcze. Należy komisyjnie sprawdzić wszystkie 36 000 protokołów, szczególnie w tych 49 okręgowych komisjach wyborczych. Do czasu rozpatrzenia protestu przez Sąd Najwyższy wybory na prezydenta RP nie mogą być po prostu zatwierdzone, bo im głębiej się w tym kopie, tym bardziej śmierdzi. Zaraz przejdę dalej, ale moi drodzy, dam wam zagadkę, tak na początek, bo materiału troszeczkę mam, ale na początek zagadka. Taka zagadka na dziś. Skąd się wzięło 500 000 obywateli więcej? Zobaczcie, posłuchajcie i wsłuchajcie się dobrze, co mówi ten pisowski aparatczyk. I zwróćcie uwagę na daty. Jeżeli chodzi o liczbę wyborców, to wynosi 28 848 733 osoby. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania wyniosła 29 363 722 osoby. I tutaj nie wiem, do kogo mam się zwrócić. Może do Państwowej Komisji Wyborczej o informacje czy dane dotyczące liczby wyborców uprawnionych do głosowania w pierwszej i drugiej turze, podane na oficjalnej konferencji prasowej przez przewodniczącego Marciniaka, są zgodne ze stanem faktycznym, czy nie wiem, pomyłką, bo w całym 2007 roku urodziło się w Polsce 397,9 tysięcy dzieci. A wychodzi na to, że w ciągu 2 tygodni pełnoletność uzyskało 515 tysięcy tych dzieci. Powiem wam, to też jest anomalia, też jest jakiś cud, ale tych wałków jest o wiele więcej, moi drodzy. Tak jak wam wspominałem, chyba nie ma już takiej instytucji państwowej, spółki Skarbu Państwa w Polsce, w której by w okresie rządów Kaczyńskiego nie okradziono. Polską po prostu rządzili złodzieje. Teraz ci złodzieje za wszelką cenę chcą okraść Polaków ze święta demokracji, chcą okraść Polaków z ich własnych głosów. Mało im było, że okradli Polaków, Polskę z pieniędzy, z godności. Jeszcze zaczęli kraść Polaków głosy w wyborach. I tutaj Polacy powinni twardo domagać się od Bodnara i Siemoniaka rzetelnego wyjaśnienia ewentualnego, ale prawdopodobnego sfałszowania przez PiS wyborów prezydenckich. Dla mnie to nawet nieprawdopodobne, a oczywiste się zrobiło. Głównym podejrzanym w tym wszystkim jest Matecki. Kto go wypuścił przed samymi wyborami? Dlaczego? Ale o Mateckim to za chwilę, bo też swoje brudne łapska w tym maczał. Zresztą tu nie powinno być żadnego zaskoczenia. Taka zmiana liczb to najprostszy sposób deformacji celowe lub nie wyników komisji obwodowych, bo sumarycznie, teoretycznie wszystko się zgadza, poza wyjątkiem tych uprawnionych do głosowania 500 000. Przy wprowadzaniu danych do systemu PKW pracownik komputerowy wpisuje to, co mu się podyktuje. Asystuje przy tym 1-2 osoby, a reszta komisji czeka w lokalu na wydrukowany protokół w 4 egzemplarzach, aby parafować każdą stronę i podpisać 12 parawek, 4 podpisy. Częstokroć ze zwykłego nocnego zmęczenia można nie dostrzec zmiany, zwłaszcza gdy protokół nie generował tak zwanych raportów ostrzeżeń. Bardzo prosty system, który według mnie pisowcy bardzo umiejętnie wykorzystali. I powiem wam, tak mnie zastanawia, tu nie oskarżam, nie pomawiam, ale tak się zastanawiam.
Po co kandydował Jakubiak, który nie miał kompletnie żadnych szans? Stanowski i inny ten cały plankton. Wydaje mi się, aby dawać, nie wiem, kandydatów do komisji wyborczej. W jednej komisji w Krakowie, gdzie przewodniczącym był gość od Stanowskiego, w drugiej turze Nawrocki dostał 3 razy więcej głosów niż w pierwszej, a Trzaskowskiemu no nic nie wzrosło. No, cuda, cuda, cuda. Zresztą, moi drodzy, tak mówiłem, jedna z setek komisji wyborczych w Krakowie przepisała ponad 1000 głosów Trzaskowskiego Nawrockiemu. Jak to jest możliwe? Ile było takich komisji? Na razie wiadomo o kilku, ale coraz więcej się pojawia. Ja rozumiem pomylić 1 głos, 2 głosy, 10 głosów. Ale kurwa w jednej komisji 1000 głosów pomylić? Nigdy w to nie uwierzę. Nie wiem kto racjonalnie myślący mógłby uwierzyć, żeby pomylić 1000 głosów. 1000 głosów to nie jest 10 głosów. To jest cała sterta kart. Jak dla mnie wszystkie głosy muszą być policzone ponownie, a wyniki zweryfikowane w obecności niezależnych obserwatorów. Jeżeli doszło do fałszerstwa, sąd musiałby unieważnić wybory, przeprowadzić je ponownie. No, jest po prostu zbyt wiele niewiadomych, aby przejść nad tym do porządku dziennego. Dla mnie, moi drodzy, nie powinno być. W wyborach powinno być jak w sporcie. Oszukiwałeś, jesteś zdyskwalifikowany. I tyle. Przeliczyć głosy, podsumować jeszcze raz i wtedy będzie wszystko jasne, ale nie zostawiać tego za cholerę w spokoju. Niepokoją Pana sygnały o nieprawidłowościach w komisjach wyborczych. Anomaliami żyje teraz internet. Niepokoją oczywiście. Sam przeglądałem tutaj wiele takich informacji, jak to wyglądało w protokołach różnych komisji. Liczę, że Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze się tym pilnie zajmą, bo to jest sprawa bardzo poważna. Obywatele Skąd muszą mogą mieć... być takie właśnie, panie ministrze, wzrosty Karola Nawrockiego? W jednej z komisji w Krakowie o 500%. Nie chcę w tym momencie tego komentować. Jest Państwowa Komisja Wyborcza. Uważam, że się tym po prostu powinna zająć. Tak? To są poważne sprawy, poważne wątpliwości. Obywatele mają prawo znać wyjaśnienia. Jak dla mnie, moi drodzy, te bodajże 865 komisji jest po prostu do wnikliwego sprawdzenia. Już napisano już 3 czerwca o tych cudach komisji numer 93 w Krakowie, gdzie 1000 głosów Trzaskowskiego doliczono Nawrockiemu. Dzisiaj, kiedy w mediach zrobiło się głośno i wychodzi więcej tych anomalii, może powinna zająć się w tym kierunku, nie wiem, prokuratura, bo przewodniczący komisji tej obwodowej przyznał już otwarcie, publicznie, że właśnie przypisano to Nawrockiemu. I takich numerów, jak się tutaj przypuszcza, jak coraz z dnia na dzień, coraz więcej wychodzi w Polsce, było w wielu komisjach. No, a sędzia Marciniak, oczywiście nominat PiS, jak zwykle, gdy coś się dzieje niekorzystnego dla PiS, umywa ręce. Standard, nie? Poza tym, tak na logikę, jeśli Nawrocki wygrał uczciwie te wybory, ja osobiście nie widzę powodu, dla którego miałby nie chcieć ponownego przeliczenia głosów. Czego się obawia? Skoro wygrał uczciwie, jak to powiedział Ziobro, uczciwi nie mają się czego obawiać. No ale nie wiem, kto zna odpowiedzi na pytania, skąd Gangus wiedział, że wygra wybory w nocy
i że wszystko w nocy się zmieni. Powiedział to już po pierwszych wynikach sondażowych. No, czary Jasnowic, nie wiem. Skąd Kurski miał pewność, że wraca do telewizji? Skąd się wzięła podejrzana apka w wyborach, na wyborach? O tej apce będę jeszcze mówił. Dlaczego wyborcy mieli dopisanych sublokatorów na swój adres? Jakim cudem w komisjach mylono rubryki wpisania wyniku głosów danego kandydata? Słuchałem wypowiedzi osoby, która była w komisji, mówi, że rubryki są bardzo czytelne w protokołach, więc trzeba być kompletnym dzbanem, by tego nie ogarniać. A tutaj się okazuje, że nad kilka dzbanów tam było, bo każdy dzban się pod tym podpisał. I dziwne te wyniki Trzaskowskiego w 130 komisjach. Różnią się bardzo między pierwszą a drugą turą, bo w drugiej turze ma o wiele mniej. No okej, ale tylko dziwne, że te komisje to ośrodki lecznicze i DPS-y. Zresztą, jak pamiętamy, 5 lat temu Duda w DPS-ach miał 100% poparcia. Reasumując, to wszystko śmierdzi wałem już nie na kilometr, to już sięga galaktyki. Moi drodzy, tutaj macie komunikat. Burmistrz miasta pod imieniem i nazwiskiem publikuje oficjalny komunikat o fałszerstwie wyborczym dokonanym przez przewodniczącego komisji, przemilczanym przez członków komisji wyborczej. I powiem wam, że w Polsce nie są potrzebne internetowe głosy oburzenia, a konkretne dowody wyborczych, jak to nazywają pisowcy, anomalii. Anormalni ludzie wyborczych oszustw, złodziejstw, wyborczego skurwysyństwa. I powiem wam, że bardzo, nie wiem, jakoś delikatnie obchodzi się z tym koalicja rządząca. Szefowa sztabu Wioleta Paprocka, nie wiem, boi się ruszyć tego tematu. Powiem tak, szanowna pani Wiolu, boicie się ruszać tematu? Przecież wam ukradli głosy. Dlaczego prywatni ludzie mają zgłaszać? Przecież między innymi pani była tą szefową sztabu wyborczego Trzaskowskiego. Ludzie ogarnęli temat, znaleźli fałszywe dane, wpisane przez komisję. Co do chuja ciężkiego jeszcze obywatele mają zrobić za was? To wasz zasrany obowiązek. To wy jesteście przedstawicielami narodu. Policzyć te głosy, nie wiem, może naród powinien się zebrać, nie wiem, za was policzyć te głosy, wyjść na ulicę. To są nasze głosy. I to jest nasz kraj, a wy jesteście ich przedstawicielami, więc ruszcie dupy i zacznijcie działać. Nie czekajcie na gotowe. Wiecie, jak pieniądze brać? Zacznijcie, dowiedzcie się, jak walczyć o nasz kraj, o obywateli. Bo nawet tak na chłopski rozum policzyć było, z tego co udało mi się ustalić, jakieś 30 326 komisji wyborczych. I w jednej tylko, w Krakowie, Trzaskowskiemu, nam, głosującym, ukradli 1000 głosów. I teraz sobie wyobraźcie, 189 takich komisji, gdzie ukradziono głosy i wyniki wyborów mogłyby być zupełnie inne. I wobec zalewu informacji o nieprawidłowościach, no to po prostu nie wydaje się niemożliwe, a wręcz realne, wręcz oczywiste.
W trakcie wyborów spotkały się z dziwnymi anomaliami, które wystąpiły w Warszawie. Mianowicie anomalia te dotyczyły olbrzymiej ilości osób dopisanej do list wyborczych. Chodzi o co? Każdy z nas w większości jest ujęty w stałym wykazie wyborców, na listach wyborców. Natomiast funkcjonuje coś takiego jak listy wyborcze dla osób, które w ostatnim momencie zdecydowały się na głosowanie w innym obwodzie wyborczym. I proszę Państwa, sytuacja, o której mówię, zaczęła mnie niepokoić tak naprawdę w godzinach porannych w dniu 18 maja, czyli w dzień wyborów. Członkowie komisji wyborczych kontaktowali się ze mną, opisując niesamowicie wysokie liczby osób dopisanych do list wyborczych właśnie na tych dodatkowych listach osób, które podobno zmieniły miejsce zamieszkania. Te osoby mogły się dopisywać maksymalnie do 15 maja. I tak, koleżanki z komisji czy koledzy, którzy mówili, twierdzili, że przy ostatnich wyborach, czyli wyborach do Parlamentu Europejskiego, takich osób dopisanych na listach było 5, 8, 15. Teraz przy wyborach prezydenckich było to 250, 300 osób, czyli 7-krotnie, 8-krotnie większa ilość tych wyborców została dopisana. I teraz tak, ja podaję takie przykładowe wytyczne i to dotyczyło niektórych komisji, nie wszystkich. I tak na przykład komisja 572 dopisanych zostało jedynie 30 osób, więc to jest ok. Komisja 256 dopisanych 31 osób jedynie. Komisja 332 dopisanych 38 osób. Ale już na przykład komisja 130 dopisanych 194 osoby. Komisja 715 dopisanych 200 osób. Komisja 726 dopisanych 147 osób. Często to były setki dopisanych osób, gdzie przy poprzednich wyborach to nie występowało. I teraz tak, ja sobie proszę Państwa zrobiłem taką statystykę, która jest ogólnie dostępna na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. I teraz tak, ja porównałem liczbę osób w Warszawie uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które się odbyły nie tak dawno, bo 11 miesięcy temu. I ta liczba wynosiła w Warszawie 1 326 457 osób. Natomiast teraz, przy tych wyborach prezydenckich, czyli po 11 miesiącach, liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 1 379 227 tysięcy. Proszę Państwa, w ciągu 11 miesięcy przybyło nam 53 tysiące osób uprawnionych do głosowania w Warszawie. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to się stało, to jest nieprawdopodobne. Proszę Państwa, tu nie potrzeba było żadnych zaświadczeń. Te osoby były dopisywane do list wyborczych. I teraz tak, ja się zastanowiłem, skąd taka wielka liczba. Pomyślałem sobie tak, być może demografia, być może urodzenia się powiększyły w Polsce, więc może mniej ludzi umiera. No ale sprawdziłem sobie statystyki również na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. I teraz tak, ogólnopolskiej. Teraz proszę Państwa, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła w przybliżeniu 28 988 tysięcy. Natomiast w tym roku, w wyborach prezydenckich, liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 28 728 tysięcy. Czyli proszę Państwa, w ciągu 11 miesięcy liczba osób uprawnionych do głosowania w Polsce zmalała o 260 tysięcy, a w Warszawie wzrosła o 53 tysiące. Czy to jest nie dziwne? Proszę Państwa, kolejna rzecz. Tutaj dostałem takie informacje z komisji wyborczych. Ja zacytuję te informacje. One się bardzo często powtarzały. Dotyczyły tych osób dopisanych do list wyborczych. I na przykład tutaj mam coś takiego, co otrzymałem od jednego z członków komisji. To się powtarzało w 95 przypadkach, jeżeli chodzi o te osoby tak zwane dopisane. I tak, z obserwacji. Liczba osób ze zmianą miejsca zamieszkania i dopisanych około 194 osób. W poprzednich wyborach było ich około 20. Dopisane osoby to były młode osoby i były dopisowane do lokali, gdzie zamieszkiwali 90-latkowie lub był to lokal o wysokim zagęszczeniu zameldowanych 5-6 osób, to pisze koleżanka. Co raczej nie zdarzało się, aby pod jednym adresem mieszkało tyle osób w poprzednich wyborach lub u innych wyborców. Kolejny punkt. Kilka osób, które były dopisane, nie znały swojego adresu. Czyli, ja to mogę potwierdzić, ja również byłem w komisji, przychodził człowiek, szedł do
stolika, gdzie była ta lista dodatkowa i podawał adres, na przykład adres ulicy z numerem, nie znał mieszkania. Nie znał, nie wiem jak to się mogło stać, że ktoś twierdzi, że mieszka i chce głosować, a nagle nie zna numeru mieszkania. Kolejny punkt, który koleżanka czy inne komisje mi przysłały. Kilka osób, które podały adres i nie można było ich odnaleźć w spisie wyborczym, nie czekały na telefon do urzędu, ale szybko opuszczały lokal wyborczy. Proszę Państwa, dlaczego ktoś ucieka z lokalu wyborczego, kiedy przewodniczący albo wiceprzewodniczący chce potwierdzić jego dane w urzędzie? Ja nie potrafię odpowiedzieć. I proszę Państwa, według mojej oceny wybory przeprowadzone w Warszawie, a być może w innych dużych miastach, powinny zostać dokładnie prześwietlone. Oficjalne, publicznie dostępne statystyki, na których się opierałem i spostrzeżenia członków komisji wyborczych wskazują na prawdopodobieństwo kilkukrotnego oddania głosu przez część osób dopisanych do list wyborczych w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. I proszę Państwa, na koniec dodam coś od siebie. Takie działania to mi przypominają trochę starą grę w 3 kubki, która była prowadzona na bazarze Różyckiego. I tam zawsze wygrywał organizator. Dziękuję Państwu. Nie wiem, czy wszystko zmieszczę, bo dużo tego nazbierałem, ale pozwólcie, że przeskoczę teraz do tej ludzkiej mędy Mateckiego. Chcę powiedzieć parę słów o, delikatnie rzecz ujmując, podejrzanej aplikacji Mateckiego. No, ten przypadek pojawiał się już w czasie, kiedy Giertych publicznie alarmował o możliwym manipulowaniu kampanią przez platformę TikTok oraz podejrzanej aplikacji używanej przez członków PiS, rzekomo służącej do weryfikowania głosów. Giertych twierdził, że aplikacja mogła mieć dodatkowe funkcje, które mogły wpływać na decyzje członków komisji, a jej użycie było nielegalne. Zresztą ona nie była nigdzie autoryzowana, legalizowana, po prostu Matecki taką aplikację tam dał. No i tutaj jest robi się dość ciekawie. A o czym ja mówię? Aplikacja RKW, którą Państwowa Komisja Wyborcza również zgłosiła do ABW, nie została zabezpieczona, a linki i strona zostały dziwnym trafem usunięte. Aplikacja RKW, Ruch Kontroli Wyborów, to nieautoryzowany system. RKW to jest odmowa wydania karty do głosowania, w takich przypadkach jest całkowicie nielegalna. Członek komisji nie ma prawa uniemożliwić obywatelowi oddania głosu tylko dlatego, że coś się wyświetliło w nieoficjalnej aplikacji. W sytuacji, gdy przewodniczący obwodowej komisji wyborczej nie reaguje poprawnie na takie bezprawne działania, sprawę należy od razu zgłosić szczebel wyżej do Okręgowej Komisji Wyborczej, a nawet do Państwowej Komisji Wyborczej. No ale tak jak mówiłem, ta aplikacja Mateckiego, w ogóle jakim prawem jakąś nieautoryzowaną aplikację używali w komisjach? Zbierali dane i odmawiali wydania karty, a później tą kartę wykorzystywali do głosów dla Nawrockiego. I powiem wam naprawdę, nie wiem, czy ten dzban naprawdę myślał, że w dobie ogólnej informacji i ludzie nie sprawdzą, jak namieszał w wyborach tą swoją apką. Teraz wychodzi na to, że być może dzięki niemu Alfons nie zostanie prezydentem. A on, jeśli to wszystko się okaże prawdą, powinien dostać kolejne zarzuty, bo to już jest przestępstwo grubego kalibru. Zresztą tam wychodzi na to, że chyba większość pisowców wiedziała o tych przekrętach wyborów. No, jak pewnie wiecie, na tej pseudoprawicy śmieją się, że Rafał Trzaskowski za szybko zaczął się cieszyć, że został prezydentem.
No ale czy ktoś z Was zauważył, z jaką pewnością Nawrocki i inni, no ale tu z jaką pewnością Nawrocki powiedział, że w nocy jeszcze wszystko się zmieni na jego korzyść. Skąd ta pewność? Ponawiam pytanie. Jasnowic? I powiem Wam, nie wiem jak u Was, ale mnie taki stosunek tej Państwowej Komisji Wyborczej do wyborów, delikatnie rzecz ujmując, zniechęcił. Bo idę głosować na Rafała i ktoś się myli. Anomalia. I zalicza mój głos Alfonsowi, którego w życiu bym mu nie dał. I jeszcze słyszę, że to normalne, że tak wygląda demokracja. Serio? To jest kurwa demokracja, że moje głosy są kradzione i przypisywane jakiemuś gangusowi? Serio? Tak wygląda demokracja? Chyba tylko w wydaniu PiS. Państwa, robi się to w ten sposób. Najprostszy przykład, zademonstruję to Państwu, że robi się krzyżyk na kciuku co jakiś tam czas. Jeżeli się liczy głosy i na przykład jest głos oddany na kandydata czy na listę, to się, proszę Państwa, to się bierze taką kartę, mocniej przyciska się kciuk i wrzuca się do urny wyborczej i głos już jest nieważny. Moi drodzy, 2 razy więcej głosów nieważnych w drugiej turze wyborów prezydenckich też zastanawia. Oddano 189 294 nieważne głosy. Z tego większość dlatego, że krzyżyk był przy obu kandydatach. Głosy ważne na Trzaskowskiego stawiały się nieważne podczas liczenia poprzez dopisanie znaku X w drugiej krateczce. Pomyślcie. Tak mówiłem, było 32 143 komisje. Aby skręcić wyniki tych wyborów, wystarczyło, że w każdej komisji dojść mogło do, nie wiem, anomalii, nazwijmy to, jak to pisowcy nazywają, do anomalii tylko 13 głosów. W każdej komisji tylko 13 głosów. To jest mały pikuś. Jak w Krakowie potrafili Trzaskowskiemu ukraść 1000 głosów i przypisać Nawrockiemu, więc co to jest 13 głosów, prawda? Dla dobrze przygotowanego takiego aparatczyka to jest tak naprawdę żaden problem, a tam, gdzie nie było nadzoru, to mogli przelewać nawet tysiącami te głosy. Nawrocki, jeszcze raz powiem, był zbyt pewny siebie, jakby wiedział na pewno, co się wydarzy. Moi drodzy, to powtarzam, bo to powinno wybrzmieć. 1 blisko prawie 2 miliony głosów nieważnych poprzez postawienie 2 krzyżyków. Braku nie da się dopisać, ale drugi tak. Ponad 2000 komisji, w których Nawrocki dostał w drugiej turze kilkaset procent więcej niż w pierwszej. Powiem Wam, że jak dla mnie za dużo tego jak na to, do czego może posunąć się PiS. I tak jak mówiłem, dla mnie to nie jest jakaś żadna anomalia. Dla mnie to jest po prostu jawna kradzież i fałszerstwo. I to cudowne zwycięstwo Nawrockiego w wielu komisjach w Polsce. Tu akurat macie, jak głosowali na Trzaskowskiego. Wszędzie powtarza się dokładnie ten sam schemat. W tej drugiej Nawrockiemu rekordowo przybyło głosów i to tak, że musieliby głosować na niego dosłownie wszyscy wyborcy pozostałych kandydatów, bez wyjątku, każdy jeden. Po prostu wszędzie powtarza się ten sam schemat. Nie wiem, jakich dowodów jeszcze rządzący potrzebują, żeby
wziąć, rozpętać burzę, bo nie może być tak, że jesteśmy okradzani z naszych głosów. Bo ja sobie nie życzę, żeby mój głos był zaliczany dla Alfonsa, dla tego gangusa. Bo nie po to szłem na komisję, żeby mój głos przyczynił się do wygranej Alfonsa. Nie po to oddawałem głos, żeby on kalał tak zaszczytny urząd, jakim jest Urząd Prezydenta RP. A służby wyjaśniają sprawę tej nielegalnej aplikacji, którą Tak. się posługiwał pan poseł Matecki. Tak, już w niedzielę takie informacje dotarły do służb i tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego się tą sprawą zajmuje. Oczywiście decydujące ruchy będą należały ewentualnie do prokuratury, natomiast tę sprawę trzeba wyjaśnić i też myślę, że Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze powinny działać w tej sprawie. To jest tak, że cały proces wyborczy jest w ręku Państwowej Komisji Wyborczej, więc służby, czy policja, czy różne instytucje powinny być tutaj bardzo ostrożne z ingerowaniem w te sprawy. Tutaj oczywiście Państwowa Komisja Wyborcza musi się zdać na inne służby państwowe, natomiast te wszystkie wątpliwości trzeba wyjaśniać. Ta aplikacja narobiła zamieszania. Byli ministrowie, tak jak na przykład pan Ziobro, promowali tego typu działanie, które To jest co najmniej przestępstwo? było nielegalne. Niech to wyjaśni prokuratura oczywiście, natomiast co najmniej to było nielegalne. Nie można w działaniu państwowym, jakim są wybory, posługiwać się prywatnymi, nieznanego pochodzenia aplikacjami i próbować skłaniać członków komisji do określonego działania. Tam, gdzie policja była wzywana do takich sytuacji, natychmiast przywracano porządek i normalne działania. Moi drodzy, chyba będę powoli kończył. Zostało mi trochę, ale może to się jeszcze rozwinie i zrobię, że tak powiem, drugą część tego, bo no jak wiecie, sprawa jest rozwojowa, ale kończąc, może powiem w ten sposób, świadomy swoich praw na podstawie artykułu 45 Konstytucji Rzeczypospolitej żądam powtórnego przeliczenia wszystkich głosów wyborczych na prezydenta RP. W przypadku licznych niezgodności zarządzenie powtórnych wyborów. Nie przyjmę do wiadomości tłumaczeń, że Państwowa Komisja Wyborcza, że błąd przepisania około, jak na razie, 4,5 tysiąca głosów nie ma wpływu na wybory, nie ma potrzeby liczenia głosów, to te 4,5 tysiąca głosów to tylko wstępne założenie. Co w sytuacji, jeśli pomyłka ta nie jest 4,5 tysiąca, ale 450 tysięcy głosów? Bo każdy prawidłowy głos, który oddał uprawniony obywatel Polski, nie może być przypisany innemu kandydatowi. I tutaj, jako obywatel, ja nie proszę, ja żądam od obecnej władzy, po pierwsze, zweryfikowania szczelności systemu informatycznego odpowiadającego za dokumentację danych wyborczych i kolejno porównania danych ze wszystkich protokołów pisemnych z danymi widniejącymi w systemie, wyłuskania wszystkich komisji, w których zauważono nietypowy rozkład głosów pomiędzy pierwszą a drugą, a co za tym idzie, ponownego ich przeliczenia. Bo nie po to karty wyborcze są archiwizowane, by palić nim w piecach. Każde ponowne liczenie głosów przeprowadzić z dokumentacją audio-wideo, by zabezpieczyć się na wypadek pomówień PiS-u, że doszło do nieprawidłowości podczas ponownego liczenia głosów. Wszystkim, którzy uważają to za nadgorliwość, no tutaj śpieszę donieść, że w odwrotnej sytuacji PiS już by te głosy liczył i zasypał Sąd Najwyższy protestami wyborczymi. To raz, nie istnieje dla nas ryzyko porażki. To dwa, nawet jeśli zwycięstwo Nawrockiego zostanie potwierdzone, obecna władza udowodni swoim wyborcom, że walczy do końca i gryzie dla nich przysłowiową ziemię.
No tak, a jeśli się nie potwierdzi, być może dlatego Duda apelował o spokój na ulicach. Niestety w tych wyborach, odpuścimy nie tylko frekwencję, ale naiwnie uznając, że mając własny rząd, nie można nas wykiwać. Odpuścimy również, nie wiem, kontrolę komisji, czy dokładnie ten element, który najpewniej powstrzymał machloje, zakusy PiS-u w październiku 23 roku. Moi drodzy, sami zadajcie sobie pytanie, w jakim celu PiS zmienił kodeks wyborczy i dorzucił wtedy dodatkowych 6000 komisji. Czy tylko po to, by ułatwić Polakom komunikację? Owszem, to się pięknie sprzedawało. Powiem więcej, jeśli wynik wyborów został skręcony przy użyciu metod cybernetycznych, dotyczy to nie tylko tych wyborów, ale każdych innych, pod rozwagę wszystkim liderom partyjnym, wszystkim wyborcom, również Konfederacji i samemu Mentzenowi, którego Kaczyński właśnie, jak wiecie, strzelił mu z liścia. Daje pod rozwagę. I tutaj, drodzy rządzący, po prostu myślę, że nie jestem odosobniony, a jakby większość waszych wyborców, żądamy od was działań i to na CITO. Bo nie powinniśmy, nie możemy pozwolić, by w naszym kraju kłamstwo stało się nie tylko, nie wiem, kategorią moralną, ale i filarem państwa. Wybory to nasze konstytucyjne prawo, a nie jeszcze jedna okazja do przekrętów. Wszystkie nieprawidłowości z nim związane muszą być wyjaśnione i to, jak powiedziałem, natychmiast. Upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje i będą błagać Dobra, będę kończył, podsumuję to w jakiś sposób, bo tak mówiłem, materiału mam dość dużo, ale może po niedzieli zrobię kolejny, może coś jeszcze wyjdzie, ale powiem tak, Marciniak, ty kukizie, żeby inaczej nie nazwać, ty i te twoje mopy to taki pisowski beton. Powinniście się już dawno podać do dymisji. 5 lat temu zrobiliście wał wyborczy, bo wtedy też bardzo wątpliwe, że Duda uczciwie wygrał. Teraz wychodzi coraz więcej i to nie chodzi o 370 000 głosów, a tylko o połowę, czyli o 185 000 wystarczyło jednemu odjąć, a drugiemu dodać. I jeszcze raz pozwólcie, że powtórzę, słowa Nawrockiego z wieczoru wyborczego właściwie nabierają mocy. Mówił wówczas, że teraz przegrywamy, ale wygramy w nocy. Zaczyna się lawina ujawnianych anomalii czy pomyłek w komisjach. Nawet jak nie będzie tych głosów 4000, to i tak PKW powinna przeliczyć głosy na nowo. Tymczasem ten psi czopek Marciniak wyprzedza fakty, zniechęcając ludzi, bo sąd. Aby dokonać ponownego przeliczenia, konieczne jest założenie protestów wyborczych. Następnie decyzja w sprawie przeliczenia głosów musi podjąć sąd. I pewnie chciałby, żeby decyzję podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym powołana przez PiS, która sądem nie jest. No bo tak jak powiedziałem, pisowcy się zabezpieczyli z każdej strony, ale powiem wam, nie powinniśmy nawet na milimetr tym pisowskim złodziejom ustępować. Moi drodzy, kończę długo już, ale już kończę. Skala tego bezczelnego skręcania wyborów przez bandytów Kaczyńskiego i Nawrockiego po prostu poraża. A koalicja, zdaje się, nie wiem, nie zauważa, bo co?
ma być spokój? To po jaką cholerę pchali się do polityki, do władzy? Dla pieniędzy? Komisja wyborcza z funkcjonariuszem PiS organizacji przestępczej na czele chce szybko ogłosić i zaprzysiąc nowego drania na prezydenta. Czas jednak na zdecydowany sprzeciw, może protest społeczny, a nie dalsze, nie wiem, godzenie się z bezprawiem, chamstwem i terrorem tych, co w poważaniu mają nas i całe polskie prawo. I tutaj każdy powinien chyba wezwać tą całą koalicję demokratyczną do zdecydowanych protestów w sprawie ponownego przeliczenia głosów, do przerwania procedury zaprzysiężenia Nawrockiego. Jeśli odbędzie się to bez efektu, do buntu społecznego, bo nie możemy przyzwalać na takie bezprawie, na takie chamstwo. No, to nie są żarty. Grzeczni mnie po prostu wkurza w koalicji to, że są takimi grzecznymi nieudacznikami z koalicji. Już kiedyś mówiłem, że białe rękawiczki powinny być dawno zdjęte, bo jeśli się gówno sprząta, to się nie ubiera białego garnituru. Żyjemy w kraju jakiegoś desperackiego bezprawia i chorej jakiejś, nie wiem, tej obecnej władzy dla tolerancji dla bandytów. Nie bądźcie jak, nie wiem, Lech Kaczyński. Nie dość, że samobójca to... Dobra, nie powiem tego słowa, ale powiem, że 95 ofiar jego po prostu braku decyzji. Wy jednak odpowiadacie za cały naród polski, mówię tu o koalicji, a nie tylko za samolot we mgle. Bo teraz się czuję, jakbym leciał tym samolotem i miał lądować w Smoleńsku. Te wasze nieróbstwo i samobójstwo na życzenie odda cały nasz naród na pożarcie przez mafię przestępcą i agresję rosyjską i religijną w tle. Te cudowne zwycięstwa Nawrockiego w wielu komisjach w Polsce. To mnie najbardziej rozmawia. Pomyłki, anomalie. I wszędzie w każdej komisji jest ten sam schemat. W drugiej Nawrockiemu rekordowo przybyło głosów i to tak, że musieliby głosować na niego wszyscy wyborcy pozostałych kandydatów i jeszcze część wyborców Nawrockiego. Nawet jeśli to były pomyłki czy anomalie, członkowie komisji nie ponoszą żadnych konsekwencji. No tak PiS stworzył prawo. Dopiero gdy służby udowodnią, że to fałszerstwa, doszło z premedytacją w sposób zaplanowany i zorganizowany. Mam nadzieję, że służby już działają i działać będą. Nie pozwólmy temu siewcy łupieżu ukraść naszych wyborów, naszych głosów. Moi drodzy, w Sucharze Dnia wsłuchajcie się w rozmowę Kurskiego. Też wiele daje do myślenia. Także na dzisiaj tyle. Przepraszam, że tak długo i tak wszystkiego nie zmieściłem, co chciałem powiedzieć, ale nie chciałem też robić tasiemca. Jak wiecie, sprawa jest rozwojowa. Mam nadzieję, że po niedzieli wrócimy do tego tematu, a dzisiaj już Wam bardzo dziękuję. Oczywiście jeszcze raz serdecznie zapraszam Was w niedzielę na live'a, to sobie o tym też porozmawiamy, jak i o pierogach. Także dzisiaj to tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki za Wasze komentarze, łapki w górę, łapki w dół. I co? Widzimy się w niedzielę o 18:00, także miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć.
jeszcze potrzebujecie, tak? Zjebałem sobie od 6 paliłem stówę z mojej kampanii. To wiemy? I Kowalczyk wiesz, na partię z mojej kampanii stówę. Kurwa, kiedy mi Jarosław mówi, że ja nie muszę płacić, bo ja nie będę poseł. A z drugiej strony głupio się leszczy kłócę, bo pójdzie fama. Bank światowy, telewizja, nie chce stówę i nie daje. Więc już masz na ręku na tym, bo mówiłem się, że zabiorą mi pieniądze, tak pieniądze dopłacę później. A za cały stojąc, po prostu. O jest tak ciężko, kurwa. Właściwie wszystko z domu poszło to. Dawid po prostu kilka miesięcy został w domu i... No jeszcze trzeba dom w Stanach utrzymać, nie? Tak, jak nie wygra, to nie ma planu B, no.